Tak, kochani, powiedziałam, tak zrobimy. W ogóle dzień dobry. Jesteśmy w drugiej części wzoru na laleczkę, a dokładniej teraz wyszyjemy jej oczka. Zrobimy włoski, pokażę Wam, jak wyszywać włoski i zrobimy dla niej sukieneczkę. I tak, zanim zaczniemy, standardowo zachęcam do łapki w górę oraz do subskrypcji mojego kanału. A teraz bierzemy kawałeczek czarnej włóczkę na włosy. Najlepiej sobie wcześniej już naciąć dużo tych nitek, bo ich naprawdę sporo wchodzi. Nie liczyłam nigdy, ile włosów jest w takiej lali, ale uwierzcie mi, nie mało, także już sobie na spokojnie możecie naciąć. I tak, pamiętamy, że długość włosa to jest złożona tutaj nitka w pół, ponieważ będziemy tak przeplatać ją, co Wam zaraz pokażę. Także jak sobie tniecie, to pamiętajcie, że to od końca do końca to nie jest długość włosa, tylko właśnie tak pół długości nitki to będzie długość włosa. Miejcie to na uwadze, jak będziecie ciąć. No i standardowo potrzebujemy też kolorek na sukienkę. Nożyczki, igłę, żeby wyszyć oczka oraz szydełko. I ja tutaj do Yarnard Jeansu dobieram szydełko 2,5 mm. Aha, jeżeli chcecie mieć sukieneczkę zapinaną tu z tyłu, to jeszcze potrzebujemy guziczek. I to jest wszystko, także zaczynamy. I tak, żeby wyszyć oczka, wbijamy się gdzieś z tyłu główki i przechodzimy rządek wyżej niż mamy nosek. Jak ja tutaj mam nos, to jeden rząd wyżej się wbijam i tutaj odległość półsłupek 2 od nosa. Widzicie, tutaj mam nosek, nie widać igły. O, tu mam nosek, rządek wyżej, 2 półsłupki w bok. Wbijam się i przeciągam nitkę, ale przeciągam ją w taki sposób, żeby tu został mi kawałek tej nitki. Następnie przeszywam się 3 półsłupki w bok i w taki sposób manewruję igłą. Teraz przeciągamy włóczkę i wbijamy ją w to samo miejsce, z którego nam wyszła. I przechodzimy tutaj na drugą stronę. I robimy teraz to samo. Przeszywamy się 3 półsłupki w bok. O, w taki sposób. Przeciągamy sobie nitkę i ją wbijamy w to samo miejsce, skąd wyszła nam teraz igła. I przechodzimy igłą tutaj w to miejsce, gdzie zaczynaliśmy. Ja mam krótką igłę. O, udało się. Już Wam mówię dlaczego. Tu sobie jeszcze tylko zaciągnę. I teraz te dwie nitki wiążemy sobie na 2 pętelki. Jedna i druga. Następnie wszywamy to w głowę. Tu gdzieś dalej przeszywamy, przechodzimy najpierw jedną. I to już obojętne, w które miejsce przejdziemy tymi nitkami, potem drugą. I to jest zrobione po to, żeby te niteczki nam zabezpieczyć. Ucinamy sobie teraz te nitki, uważając, żeby nie uszkodzić naszej pracy, no bo szkoda by było. I oczka mamy już naszej śpiącej lali wyszyte. Teraz pokażę Wam, jak robić włosy, jak je dokładniej przymontować do naszej główki. No i tak, kochani, tak jak mówiłam, ilość włosów jest spora, konkretna, ale też zależy ona od Was, bo możecie zrobić mało włosków, tak jak ma ta lala, a możecie zrobić lalce bujną czuprynę aż tutaj potąd. Ja Wam teraz tylko pokażę, jak montować te włosy, jak zacząć i jak ogólnie to ma przebiegać, a już całą resztę włosków będziecie sobie przerabiać sami. I tak, składamy włos na pół
I zaczynamy pracę od czubka tutaj głowy. Chwytamy sobie jeden półsłupek w taki sposób. Przeciągamy włóczkę. I teraz tu nam powstała taka pętelka i przez tą pętelkę przeciągamy dwie nitki. I znowu pod kolejny półsłupek. Tutaj na czubku jest ciężej, bo jednak jest taka mieszaninka, bo tutaj zszywaliśmy, ale spokojnie idzie się odnaleźć. Tu możemy przez środek się przebić. Ważne jest, żebyśmy po prostu przeplatali tak te włoski, żeby one przechodziły przez te pętelki, które nam powstają po przeciągnięciu. O, tu mi się akurat zahaczyło szydełko. O, wypełnienie. I tak sobie przeplatamy pod każdym jednym tutaj półsłupkiem. I jak już się uporamy tutaj z czubkiem, ja tu później jeszcze przeplotę się, żeby nie było takiego łysego placka. I jak już się tutaj z tym czubkiem uporamy, to później już bardzo prosto przeplatamy dookoła, tak jak idą nam okrążenia. Jeden, potem drugi. Tutaj później kolejny i kolejny i kolejny. I tak przerabiacie do momentu, aż uznacie, że tych włosów jest wystarczająco. Może komuś wystarczy tyle, może tyle, a może tak jak mówiłam, zrobi bujną czuprynę na pół głowy. Ja już więcej nie będę tutaj pokazywać, jak całą główkę przerabiać, bo ogólny sens, jak to ma być montowane, znacie. Ja już jej te włoski wszystkie zamontuję poza kadrem. A teraz, kochani, bierzemy się za sukieneczkę, bo ją też się troszkę dłużej robi. Więc tak, robimy 20, najpierw pętelkę, zapomniałabym, a następnie 23 oczka łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dwadzieścia 3 oczka łańcuszka. Teraz w czwarte oczko od szydełka liczymy sobie raz, 2, 3, 4. W czwartym oczku robimy słupek. I teraz do końca tutaj naszego łańcuszka przerabiamy po 2 słupki w jednym oczku, czyli robimy w kolejnym oczku 2 słupki, w kolejnym robimy również 2 słupki. I tak cały ten łańcuszek przerabiamy. Ja tu troszeczkę przyspieszę. Cały czas
robimy 2 słupki w jednym oczku. W każdym jednym oczku tutaj tego łańcuszka. Dajcie mi proszę znać, czy pokazać Wam, jak na przykład zrobić najprostszą czapkę dla tej lali. Taką bardzo, bardzo prostą, zrobioną z samych słupków. I tak samo, czy zrobić szaliczek do kompletu. Bo jakbyście chcieli, to śmiało mogę dla Was taki filmik nagrać. To w sumie będzie taki dosyć uniwersalny rozmiar, tak jak mam w głowie. Bo wszystko sobie na bieżąco będziemy mogli tutaj układać pod rozmiar, jaki potrzebujemy. Dobra, mamy tutaj przerobione słupki i teraz, kochani, tak, robimy jedno oczko łańcuszka i tutaj w 4 słupkach, raz, 2, 3, 4, robimy po jednym półsłupku. 1, 2, 3 i 4. Teraz omijamy 9 tutaj słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i wbijamy się w 10 tu słupek. Robimy półsłupek. Jeszcze sobie tylko przeliczę. Tak, i teraz w 13 słupkach robimy po jednym półsłupku. W każdym jednym tutaj słupku z tych 13, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Teraz omijamy 9 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Wbijamy się w 10 i robimy w nim półsłupek. I w pozostałych tutaj raz, 2, 3, 4 słupkach robimy po jednym półsłupku. Raz, 2, 3 i 4. I tak. Z tego względu mamy jedną stronę tutaj troszkę dłuższą, bo na jednej stronie zrobimy po prostu guziczek. Jeżeli będziecie chcieli zapinać ją, to z jednej strony będzie zamocowany guziczek, a ten jeden słupek będzie służył za zapięcie. Także z tego względu jest tutaj z jednej strony więcej. A jeżeli chcecie zszyć te dwie strony później, żeby to zrobić bez ściągania, to nie robi żadnego problemu ten jeden słupek, bo tego nie będzie po prostu widać. I dobra, kochani, kochane, kolejne okrążenie. Zaczynamy od rząd. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka i to jest nasz pierwszy słupek. I teraz nad tym pierwszym słupkiem robimy jeden słupek, a następnie już do końca rzędu robimy po 2 słupki w jednym półsłupku. Ja już to zrobię poza kadrem i do Was wracam. Przerabiamy, raz jeszcze powtórzę, przerabiamy 2 słupki w jednym półsłupku do końca rzędu. I jak już przerobimy calutki
rządek, właśnie robiąc 2 słupki w jednym półsłupku, łączymy sobie tutaj ten ostatni słupek z pierwszym, tym z oczek łańcuszka i robimy oczko ścisłe. I już mamy połączoną naszą sukienkę. I teraz, kochani, 8 okrążeń robimy dokładnie takich samych. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka, następnie w każdym jednym słupku robimy po jednym słupku. Jak już dojdziemy do końca, to w pierwszym tu słupku z oczek łańcuszka na samej górze robimy oczko ścisłe. Później znowu 3 oczka łańcuszka, nad każdym słupkiem słupek i oczko ścisłe. Na końcu oczko ścisłe tutaj w górnym oczku tego słupka z oczek łańcuszka. I tak jak mówię, ja robię 8 takich okrążeń, żeby sukieneczka była, można powiedzieć tak, po kolanka. Jeżeli chcecie krótszą, zmniejszacie ilość okrążeń. Jeżeli chcecie dłuższą, wiadome, robimy tych okrążeń więcej. Ja zrobię 8, zrobię to poza kadrem i do Was wracam pokazać, jak wykonać ostatnie takie dekoracyjne okrążenie. Także działamy, robimy słupek, słupki nad słupkami i widzimy się za chwilkę. Przerobiłam te okrążenia i w ostatnim już takim wykończającym okrążeniu zaczynamy od oczka łańcuszka, następnie robimy półsłupek nad słupkiem tutaj, tym pierwszym, 2 oczka łańcuszka, półsłupek nad kolejnym słupkiem, 2 oczka, półsłupek nad słupkiem, 2 oczka, półsłupek nad słupkiem i tak, kochani, przerabiamy dookoła tą naszą sukienkę. Półsłupek nad półsłupkiem, 2 oczka, półsłupek nad półsłupkiem, 2 oczka i tak jak mówię, przerabiamy tak dookoła. I tak, kochani, tu już jestem przy samym końcu. Zrobiłam półsłupek nad tutaj ostatnim słupkiem, teraz tylko 2 oczka łańcuszka i w pierwszym półsłupku, który wykonaliśmy, robimy oczko ścisłe, zamykające, czyli z oczkiem łańcuszka na końcu. Nitkę sobie ucinamy, wyciągamy, następnie tą niteczkę musimy wszyć w naszą pracę, bo innej opcji niestety nie ma, żeby ją schować. Ja sobie tutaj przeszywam przez słupki. Pnę się w górę. Kilka przeszyć i niteczkę mamy schowaną. I tak, już wzięłam laleczce, dorobiłam włosów. I tak, ubieramy jej sukieneczkę, chyba że chcemy doszyć guziczek. No to teraz jest czas na to. Doszywamy sobie guzik z jednej strony, ale jeżeli chcemy sukienkę mieć na stałe, tak jak ja tutaj, to ubieramy Lali kreację. A następnie, jeżeli tą niteczkę mamy w miarę długą, to tą nitką możemy zszyć, nawet chwycić tutaj na górze tą sukieneczkę, a jeżeli jest za krótka, to po prostu dobieramy troszkę nitki i tą nitką zszywamy. Jak mi jest szkoda, że moje dzieci są już duże i się takimi zabawkami nie bawią, niestety. Myślę, że
starczy. Na koniec sobie tak samo przeszywam przez słupki tą nitkę. Tak samo przez kilka słupków. Następnie ucinam ją i mam gotową moją śpiącą laleczkę w sukience, już z włoskami, z oczkami i właśnie z sukienką. Chyba muszę jednak tej dorobić troszkę włosów, bo taka się, no inaczej, ta ma takie bujniejsze i wydaje mi się, że to troszkę lepiej wygląda. Także wiem, co już będę robić wieczorem, a Wam dziękuję serdecznie za to, że ze mną jesteście. Zachęcam do innych moich filmów, do łapki w górę, do subskrypcji oraz jak macie ochotę postawić mi kawkę, to w opisie macie link do Buy Coffee. Raz jeszcze bardzo, bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani, i powodzenia.